Cześć, witamy na kanale Gierce Ninja, gdzie dzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w systemach Gierce. Ja nazywam się Andrzej, to jest Filip. To już drugi odcinek z tej serii na poziomie zaawansowanym. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy, jak zaimplementować matrycę SOD w rozwiązaniu SAP Gierce A. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, koniecznie sprawdźcie, co tam dla Was przygotowaliśmy. Dzisiaj pokażemy przykład innego narzędzia Smart Gierce. Logika przygotowania samej matrycy i wkładu dla narzędzia jest identyczna jak dla SAP Gierce. Dlatego zachęcamy do obejrzenia rozdziału Jak powstaje matryca SOD z poprzedniego filmu. Link do filmu znajdziecie w komentarzu albo w opisie do tego materiału. Teraz zaczynamy krok dalej, czyli wkład jest gotowy, rozpoczynamy implementację tego procesu w narzędziu. No dobrze, aby rozpocząć implementację tego procesu w narzędziu, przede wszystkim musimy się do narzędzia zalogować. Tutaj widzicie ekran logowania do aplikacji Smart Gierce. Ja już mam ją trochę spersonalizowaną, czyli po zalogowaniu uruchamia się mój ulubiony ekran, ale na potrzeby tego demo zacznę od początku, od głównego ekranu. Tutaj mamy takie podstawowe informacje jak wersja, rodzaj środowiska. Możemy oczywiście zmienić język logowania, jakieś parametry, tutaj ostatnie aktywności i mój profil. To, co ja będę teraz pokazywał, to jest moduł Smart SOD. Będę to pokazywał w oparciu o systemy SAP-owskie, ponieważ ich matryca ryzyk jest nieco bardziej skomplikowana niż takie typowe systemy zaczytywane, dla których dane zaczytujemy z formatu XML. Tamta struktura jest nieco uproszczona. Tutaj, żeby zobaczyć ten poziom komplikacji, warto to zrobić dla systemu SAP. Co ja tutaj w tej chwili widzę? Zalogowałem się do modułu Smart SOD i pierwszym takim krokiem jest praca z matrycą SOD. Jak widzicie, tutaj tych rzeczy, które trzeba zrobić, jest bardzo dużo, natomiast taką oczywiście esencją tej całej pracy jest lista ryzyk i od tego chciałbym zacząć. To, co tutaj możemy to menu zwinąć sobie, to, co tutaj widzimy, to właśnie jest nasza matryca SOD, tylko już taka zmapowana na konkretną listę ryzyk, czyli mamy jakąś informację o tym, jak nazywa się to ryzyko, często jest to po prostu numer, w jakim procesie jest to ryzyko osadzone, jaki jest jego poziom, na czym polega samo ryzyko, również na czym polega to ryzyko w kontekście czynności biznesowych. Tutaj mamy przykład ryzyka Segregation of Duties oraz ryzyka Sensitive Access. Sensitive Access to jest jakby pojedynczy dostęp do tej czynności już generuje dla firmy jakieś zagrożenie, na przykład zmiana warunków sprzedaży dla klienta, zmiana ceny, rabatu, a Segregation of Duties to już jest kombinacja dwóch aktywności. W tym przypadku to jest praca z magazynem i zarządzanie odbiorcą. Jak takie ryzyko możemy podejrzeć? Tutaj możemy je wyświetlić sobie. Wówczas pojawia nam się ekran, w którym mamy informacje bardziej szczegółowe, między innymi właśnie rodzaj tego ryzyka, jego poziom, opis tego ryzyka, również kto jest właścicielem tego ryzyka i jakie czynności składają się na to ryzyko. Tutaj taką niewątpliwą zaletą jest fakt, że możemy tych ryzyk dodać więcej niż 2 dla Segregation of Duties. Mogą to być kombinacja 3 ryzyk, 4 w takich ekstremalnych przypadkach. W praktyce tego się nie stosuje, natomiast więcej niż 2, czasami rzadko 3 czynności, to już jest faktycznie dosyć spore zagrożenie, jeżeli ktoś może wykonać 3 i więcej czynności w danym procesie w systemie. Tutaj mamy takie podstawowe ryzyka, na przykład możemy sobie poziom ryzyka tutaj, zwiększyć na wysoki,
Możemy uzupełnić opis, możemy również przypisać właściciela również w kontekście zestawu zmiennych. Zestaw zmiennych to jest nasza struktura organizacyjna. My tego w tym filmie, którym opowiadaliśmy na wprowadzeniu do tej tematyki, nie poruszaliśmy. Natomiast jest to bardzo ważna rzecz, mianowicie się dla takich większych podmiotów, większych spółek, gdzie tych jednostek organizacyjnych jest bardzo dużo, no może się okazać, że właścicielem ryzyka księgowania w Polsce jest dyrektor finansowy dla polskiej spółki, a w Niemczech dla niemieckiej, a w Holandii dla holenderskiej i tak dalej. W związku z tym tutaj możemy sobie to kontekstowo ustalić i to uważam za bardzo dużą zaletę. I to też się przekłada na przykład potem na raportowanie tych ryzyk, przekłada się na ich przeglądanie, na ich zatwierdzanie w kontekście danych podmiotów. Więc tutaj taka możliwość jest. Ja tą zmianę sobie tutaj zapiszę. Wrócę do tej naszej listy. Tutaj mamy w tej chwili tych ryzyk 18 zdefiniowanych, natomiast oczywiście w takim typowym produkcyjnym środowisku tych ryzyk będzie znacznie więcej. Jak do tego dojść? Jak do tego dojść, żeby taka matryca właśnie w takim formacie się wyświetlała? No, trzeba zrobić szereg różnych kroków pomniejszych, zaczynając od tego, że trzeba zdefiniować procesy, trzeba zdefiniować grupy czynności, trzeba zdefiniować listę czynności i definicję techniczną danej czynności. O samej technicznej definicji będę mówił jeszcze za chwilę. Pokażę Wam na początek tutaj pracę z tymi procesami. Jest to dosyć proste. Również wprowadzamy taką informację interfejsem, określamy, kto będzie właścicielem takiego procesu. To się może na przykład przydać później w procesie nadawania uprawnień, że w tym procesie właściciel procesu zatwierdza taki dostęp. Lista grup czynności to jest takie pojęcie, które zostało wprowadzone, aby ułatwić pracę z matrycą rozdziałów obowiązków. Często w matrycy mówimy dane podstawowe, na przykład dostawcy albo odbiorcy. W praktyce jednak taka czynność w SAP-ie ma wiele różnych aspektów, tak? Bo to mogą być dane na poziomie finansowym, na poziomie centralnym, na poziomie logistycznym. Różnego rodzaju dane mogą powodować różnego rodzaju implikacje i to trzeba tutaj odpowiednio wstawić, odpowiednio zmapować. Natomiast na warsztatach ryzyka są omawiane na poziomie grup, gdyż tych ryzyk często około 100 czy około 200 jest. Gdybyśmy chcieli je rozpatrywać na poziomie pojedynczej czynności, to te warsztaty byłyby bardzo długie, a często wnioski, jakie byśmy wyprowadzali, de facto byłyby zbieżne. W związku z tym, żeby zaadresować z jednej strony problematykę tego tematu i komplikacje, wprowadzono tak zwane grupy, czyli agregację listy czynności, natomiast żeby później te grupy mogły w praktyce być implementowalne, to do każdej grupy czynności podstawowe, na przykład klient, wprowadzamy kilka tych czynności pojedynczych. I tak to mniej więcej wygląda. Innym przykładem jest księgowanie, grupa czynności księgowanie, tak? Czy omawiamy ryzyko księgowania i płatności, księgowania i danych podstawowych, księgowania i jeszcze jakichś innych elementów. Natomiast na tym poziomie określamy ryzyko, natomiast potem jak wchodzimy już do konkretnego systemu, no to księgowanie to może dotyczyć różnic inwentaryzacyjnych, może dotyczyć sprzedaży, może dotyczyć zobowiązań, może dotyczyć środków trwałych i to będą różne definicje w zależności od tego, gdzie, w jakim obszarze się poruszamy. Dlatego taka matryca w Excelu dosyć prosto wyglądająca, w takim narzędziu rozbija się na wiele różnych etapów. Tutaj jest jeszcze lista grup użytkowników wykluczonych, czyli tych, których nie chcemy, aby one w matrycy się pojawiały. To jest bardzo, bardzo fajna funkcjonalność, dlatego że wszyscy konsultanci, administratorzy czy użytkownicy Firefighter, oni mają bardzo często szerokie uprawnienia. Gdybyśmy ich nie wykluczyli, wówczas nasze wyniki dotyczące ryzyk czy na raportach wskazywałyby ich bardzo, bardzo dużo. No i to trzeba mieć taki mechanizm tutaj, który by to
w prawidłowy sposób wykluczał, więc taka możliwość tutaj również jest. Jest jeszcze możliwość definiowania kontroli kompensujących, czyli mamy ryzyko, ale jeżeli jest to ryzyko, to tutaj mamy jakąś kontrolę kompensującą. No i oczywiście lista zestawów zmiennych, już o których mówiłem, raz zdefiniowane zestawy zmiennych, potem używamy w przypadku konkretnych ryzyk, jeśli dana czynność na takich strukturach się porusza. Słuchajcie, na koniec tego krótkiego demo chciałbym jeszcze pokazać, w jaki sposób importuje się, jak łatwo i szybko importuje się takie dane. To, co przed chwilą pokazywałem, wygląda jakby było dosyć skomplikowane. Natomiast w praktyce można oczywiście to wprowadzać ręcznie i czasami tak się dzieje. Natomiast dla tych osób, które robią to po raz pierwszy w trakcie projektu, my przygotowaliśmy taką specjalną możliwość importu pliku konfiguracyjnego, gdzie w dokumencie Excel w określonym formacie, przez nas zdefiniowanym, te czynności, procesy, definicje się wprowadza. My też taki szablon na wdrożeniach wykorzystujemy, bo to bardzo automatyzuje całość tej pracy. No i tutaj w różnych językach, tam w zależności od tego, ile języków w danej firmie jest wgranych, wprowadzamy daną pojedynczą czynność i jej definicję, a następnie w zakładce ryzyka określamy, jak takie ryzyko jest, z jakich czynności się składa, i to będzie dokładnie wgrane do systemu. I można to wgrać jednym klikiem, wprowadzając taki plik i tutaj wybierając odpowiednią formę nadpisywania czy też aktualizacji danych. Ja już tego procesu tutaj nie będę pokazywał. Chciałem jedynie zaznaczyć, że również taką możliwość przygotowaliśmy po to, aby przyspieszyć uzyskanie tych pierwszych raportów ze środowiska produkcyjnego. Tak właśnie wygląda lista ryzyk w narzędziu SmartGRC. Zwróćcie uwagę, jak łatwo wprowadziliśmy całość danych podstawowych. Dla zaawansowanych użytkowników możemy też masowo zaczytywać dane do systemu, ale szczegóły to już na stronie producenta. Kolejny krok to mapowanie czynności do obiektów autoryzacyjnych. To brzmi i chyba wygląda jak spore wyzwanie. Czy mamy tutaj jakieś wsparcie, czy też accelerators dla wykorzystania w trakcie tego projektu? Tak. Pamiętajmy, że SmartGRC oferuje nie tylko wsparcie systemów SAP, dla których ma predefiniowane matryce i mapowanie do transakcji i standardowych obiektów autoryzacyjnych SAP. Moduł Smart SOT idzie dalej. Pozwala na definiowanie uprawnień dla dowolnego systemu i automatyczne zasilanie danymi dla każdego wpiętego rozwiązania. Opiera się to o szablony oraz interfejsy wymieniające dane w formacie XML. To wyróżnia rozwiązanie SmartGRC, dlatego że niewielu producentów daje tak elastyczne mechanizmy wspierające praktycznie dowolny system i model uprawnień. No, brzmi ciekawie. To przejdźmy zatem do systemu SmartGRC i zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. No dobrze, to przejdźmy zatem do systemu, aby zobaczyć, jak wygląda konfiguracja czynności biznesowej w praktyce. Konfiguracja czynności biznesowej może być zrealizowana w module Smart SOT. Tutaj w matrycy SOD mamy takie drzewko i tutaj wybieramy coś, co się nazywa konfiguracja czynności. Ja w pierwszej kolejności pokażę, jak wygląda definicja dla takiej typowej czynności realizowanej w SAP-ie. Zrobię to w oparciu o płatność ręczną bądź automatyczną. Tutaj po wgraniu tej czynności będziemy widzieć strukturę drzewa. Nadrzędnym punktem takiego drzewa jest tak zwany wariant. Wariant jest to jakby możliwość realizacji czynności biznesowej taka skończona, tak? Czyli to jest taka kompletna definicja czynności biznesowej. I teraz się okazuje, że daną czynność w SAP-ie możemy wykonać na wiele sposobów. I każda z nich jest jakby równie ważna i dlatego powstało takie pojęcie wariantu. I tutaj możemy tych wariantów więcej niż jeden wprowadzać. I to jest o tyle ważne, że każdy z nich, jeżeli użytkownik ma dostęp do przynajmniej jednego wariantu, będzie mógł tą czynność zrealizować w dany określony, zapisany w na przykład wariancie numer 1 sposób. Kolejnym elementem jest system. Tutaj możemy mieć oczywiście więcej niż jeden
system wskazany, jeśli dana czynność w wielu systemach może być realizowana, tak? W kilku systemach ERP bądź na przykład systemach do gospodarki magazynowej albo HR-owych, tak? Tutaj tych systemów może być wiele, więc system jest ważną cechą konfiguracji czynności biznesowej, no i potem jest obiekt autoryzacyjny, który ma określone pola z określonymi wartościami. I to jest jakby wszystko, co jest potrzebne, żeby taką techniczną czynność zapisać. Tutaj możemy również podejrzeć, co dany obiekt oznacza. Mamy jego biznesową definicję, w tym przypadku FBKPWB, to jest dokument księgowy, uprawnienia dla kont odbiorców, BEK to są dla kont dostawców i tak dalej, i tak dalej. Czyli w pewien sposób system tutaj nam trochę podpowiada i my tutaj nawigując tymi plusami, minusami możemy wprowadzać kolejne pola, kolejne wartości. Możemy również wprowadzić nowe obiekty, jeśli taka zmiana ma uzasadnienie biznesowe. I to jeśli chodzi o czynność SAP-ową, to oczywiście są dosyć długie definicje, dlatego my również bardzo często na projektach posiłkujemy się tak zwanym importem z pliku tych definicji. Da się je zaimportować z pliku. To, co tutaj widzicie, jest tylko graficzną wizualizacją. Zobaczmy zatem może jakąś inną czynność biznesową, która będzie pokazywać środowisko niesapowe. Tutaj sytuacja również zaczyna się, w tym przypadku mamy dane podstawowe, edycja, tu w tym przypadku również zaczynamy od wariantu na dokładnie takiej samej logice. Wskazujemy system, w tym przypadku jest to system do billingu oparty o strukturę XML-a. I tutaj mamy jakby dwa elementy. Pierwszym elementem jest tak zwany atom, czyli mamy bezpośredni dostęp do jakiejś realizacji jakiejś funkcji w systemie, bądź też kompozyt. Kompozyt jest zaagregowaniem atomów. I w takiej strukturze XML-owej najpierw te dane się z tego systemu zrzuca, potem po wczytaniu ja taki atom z listy wczytanych atomów mogę również tutaj wybrać, aby doprecyzować, jaka wartość tego atomu, jaka wartość tego kompozytu spełnia czynność. Potem ta czynność przekłada się na grupę, grupa przekłada się na ryzyko i w ten sposób raportujemy, że dany Kowalski ma dostęp do danego ryzyka i pytamy naszego właściciela biznesowego, czy tak powinno być. Okej, czyli to jest konfiguracja czynności w narzędziu SmartGRC. Wygląda to na mało skomplikowane. Prezentacja w formie struktury drzewka na pewno ułatwia zrozumienie działania. Następnym krokiem po mapowaniu czynności biznesowych jest raportowanie ryzyk. Jak to działa i skąd pobieramy te dane? Dane możemy pobrać praktycznie z dowolnych systemów, które są wygenerować je w tak zwanym czytelnym formacie CSV, TXT, XML, najlepiej XML. Dla systemów SAP mamy wbudowane konektory, które pobierają te dane automatycznie. Również dla Active Directory mamy taki gotowy konektor przygotowany. Następnie te pobrane dane z tych systemów końcowych zderzamy z naszym technicznym mapowaniem matrycy, no i prezentujemy odpowiednie dane na raportach. To, co zwraca uwagę, to czas takiej analizy. W SmartGRC opracowanie raportów z kilkunastu systemów dla kilku tysięcy użytkowników to kwestia kilku sekund. Przy większej złożoności budowie wielu reguł organizacyjnych ten czas troszkę, ale minimalnie się wydłuża. To chyba wciąż najszybsze rozwiązanie dostępne w tym obszarze na rynku. Filip, jakie raporty i dashboardy są dostępne w tym rozwiązaniu z pudełka? Tak, tutaj jakby za chwilę pokażemy to na żywo. Jest kilka takich raportów w zależności od odbiorcy takiego raportu. Są raporty, które prezentują zestawienie dla odbiorców biznesowych, tak, których interesuje to, jakie są ryzyka, na czym te ryzyka polegają, jaki jest ich poziom, jaki jest ich opis i kto te ryzyka posiada, jaki użytkownik. No i są też raporty dla administratorów, którzy troszkę mniej ich interesuje samo ryzyko, a bardziej jak Kwestie techniczne. tak, jak na przykład taki obiekt zabrać uprawnienia, albo która rola powoduje to ryzyko. To może Filip, przejdźmy do systemu i zobaczmy, jak to wygląda sam system. Bardzo chętnie. No dobrze, to przejdźmy zatem do systemu i zobaczmy, jak efekt naszej pracy jest następnie odzorowywany w systemie
Smart gierce. To, co widzicie na ekranie, to taki główny widok w module Smart Report, który pokazuje zestawienie ryzyk w układzie per system, w tym przypadku dla poszczególnych miesięcy. Tutaj widać, że zespół projektowy rozpoczął fazę remediacji listy ryzyk w lutym 2023. No i przez kolejne miesiące udawało mu się obniżać tę całkowitą ilość ryzyk. Tutaj zaczęliśmy od poziomu nieco powyżej 50. Widać, że w listopadzie coś się wydarzyło, być może jakaś nowa reorganizacja uprawnień czy działu, że ta lista ryzyk w tym systemie znowu podskoczyła. Możemy też to wybrać dla innego systemu. Tutaj możemy przyjąć układ miesięczny, możemy przyjąć układ użytkownika bądź też roli. Możemy też to podzielić po spółkach, tak? Czyli mamy zestawy organizacyjne i możemy dla różnych zestawów organizacyjnych zobaczyć różne wartości. Tutaj na górze widzimy też, z kiedy były dane zaimportowane do systemu Smart GRC oraz kiedy była przeprowadzona ostatnia analiza. Jest to o tyle istotne, że te wyniki właśnie w zależności od tego, kiedy było zasilanie danymi, ono powinno, czy tak zwyczajowo robi się to codziennie, oraz kiedy była ostatnia analiza tych wyników zrobiona. I tutaj w takim udziale, w takim widoku powiedzmy zarządczym można to analizować, można też również robić to w układzie dziennym. Tutaj jak widać niewiele się w tym układzie dziennym zmieniało. To często jest tak, że ten stan ryzyk nie zmienia się, dopóki albo nie poprawimy ról, które mamy w systemie, albo nie odbierzemy uprawnień użytkownikom, także to nie jest tak, że codziennie te dane się zmieniają. Niemniej jednak, kiedy jest intensywny projekt odbierania uprawnień czy przebudowy uprawnień, to wtedy te informacje codziennie, a czasami nawet co godzinę chcemy mieć odświeżane i wtedy również tutaj po każdej analizie te wyniki się automatycznie odświeżają. To jest takie jakby zarządcze dla administratora, ale mamy również układ bardziej szczegółowy, tableraryczny chciałem powiedzieć, oczywiście na przykład Excelowy czy w układzie tabeli. Ten raport możemy wygenerować dla systemów dziedzinowych bądź też dla systemów SAP. Ja w tej chwili pokażę to na przykładzie systemów SAP. Tutaj określamy nazwę tego raportu, na jakim poziomie, czy to jest użytkownik, profil, rola. Jeżeli są jakieś interesujące nas zestawy, dla których chcemy to uruchomić, to też możemy to wskazać. Jeśli nie, to po prostu wybieramy generuj raport i to, co tutaj można od razu zauważyć, to czas bardzo szybkiej analizy takiego raportu. Na tym twórcom, producentowi tego oprogramowania bardzo zależało, ponieważ tutaj bardzo często jest tak, że te systemy mają bardzo dużą liczbę ryzyk i przez to te raporty bardzo wolno się generują. Więc tutaj został taki specjalny mechanizm zaimplementowany, gdzie te dane są wcześniej przygotowane, a użytkownik, który loguje się do aplikacji, jakby już pracuje na takich przygotowanych raportach po to, żeby ta wydajność, ten performance był szybki. Oczywiście ktoś zapyta, no a co z aktualizacją tych danych? To też jest obsłużone w taki sposób, że my możemy sami wymusić taką aktualizację na przykład co godzinę albo nawet wtedy, kiedy potrzebujemy, poprzez właśnie wykonanie tych dwóch zadań. Jeden to jest ten import, a drugi to jest analiza danych. No i tutaj widzimy na takim ogólnym ujęciu, że w tym systemie, prawda, taki użytkownik A. Davis ma dostęp do kilku rzeczy. Możemy sobie je przeanalizować. Widzimy, że ma dostęp do danych podstawowych dostawcy. Widać, że również ma dostęp do segregation of duties, czyli do konfliktu rozdziału obowiązków księgowania i zarządzania danymi podstawowymi dostawcy. To jest taki podstawowy raport, on pokazuje te ryzyka. Mamy też inne raporty, takie jak możliwość realizacji, czyli z jakiego powodu ktoś może jakąś czynność wykonać, powody czynności, czyli co jest podstawą tego, że dana czynność jest przypisana do użytkownika, jaka rola, jaka transakcja. Jest też taki bardzo fajny raport, ja go bardzo lubię, on się nazywa raport kody transakcji. To już jest raport o wiele bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o ilość pozycji.
ale również widać, że generuje się dość szybko. Te 80 tysięcy wierszy się tutaj nam zaczytało, mimo że jest to środowisko labowe, gdzie te zasoby nie są zbyt duże, także to również będzie tak działać w waszych środowiskach. No i tutaj już widzimy szczegóły dla tego Adavisa, tak? Czyli on ma te dane podstawowe dostawcy, bo ma transakcję FK01, a ma, ponieważ ma taką rolę przypisaną, tak? Możemy tutaj zobaczyć, jakie transakcje wchodzą w skład danych podstawowych dostawcy, że to nie jest nie tylko FK01, ale również inne, które jakby są zdefiniowane, na przykład tworzenie dostawcy MK01 z poziomu zaopatrzenia akurat w tym systemie. To oczywiście możemy szybko wyeksportować do Excela, do PDF-u, jakiego formatu byśmy chcieli. To są takie dane, które pomagają odpowiedzieć na pytanie, czy jak odebrać dane ryzyko od użytkownika, jak spowodować, że go nie będzie. Oczywiście to decyzja właściciela biznesowego, to on na koniec dnia podejmuje decyzję, czy dany użytkownik powinien takie ryzyko posiadać, czy też nie. Tutaj jest jeszcze cała masa innych raportów, ja ich nie będę tutaj szczegółowo omawiał. Jeśli któryś z nich chcielibyście, abym szczegółowiej omówił, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Mamy też kilka takich raportów, które po zainstalowaniu tego systemu sprawdzają, czy matryca SOD jest poprawna, walidują tą matrycę, sprawdzają, czy każda czynność tej matrycy ma przynajmniej jednego użytkownika przypisanego, czy nie ma tam gdzieś jakiegoś błędu, jakiejś literówki. Także są też takie raporty, które tylko i wyłącznie do tego służą. No to tyle, wracamy do studia. W tym narzędziu mamy też możliwość wystawiania danych raportowych do narzędzi analitycznych. Możemy też przygotować wkład do rozwiązań, na przykład do monitorowania bezpieczeństwa, takich jak klasy SIEM. W dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć działanie modułu Smart SOT i Smart Report z pakietu Smart GRC. Pokazaliśmy Wam, jak wprowadzać dane dotyczące matrycy SOD, przygotować mapowania i autoryzację oraz na końcu, jak wyświetlić raporty, które są w tym narzędziu dostępne. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na pozostałe na poziomie zaawansowanym, gdzie prezentujemy inne narzędzia w podobnej formule. Zachęcamy do subskrypcji, śledzenia bloga GRC Ninja oraz zostawienia komentarzy, w jakich jeszcze systemach chcielibyście zobaczyć, w jaki sposób realizowane jest wsparcie dla matrycy SOD. Do zobaczenia.